Fajne miejsce do odwiedzenia, jak będziecie na tej trasie, też widziałem, jak się jeździ gdzieś tutaj taksówkami po jakichś takich miejscach do odwiedzenia, no to one też tutaj przyjeżdżają, żeby zobaczyć to miejsce, gdzie te pociągi sobie tutaj zawracają. One zawsze stoją, tak jak ta lokomotywa tam teraz jest, można sobie zdjęcia pstrykać. Fajne miejsce, na pewno jak będziecie, rzadko spotykane, ja jestem zajarany. Jak widzicie, popularne miejsce, wszyscy czekają, żeby bilet kupić, muszą się śpieszyć, bo ten pociąg zaraz odjedzie, no. Popularne przez lokalnych, aczkolwiek może nie lokalnych, tylko ludzi, którzy tutaj przyjeżdżają na wakacje. Akurat w tym miejscu jest też sporo knajpeczek, jakieś tam można pamiątki sobie kupić, restauracyjki, widzę z jednej, z drugiej strony. Ja idę dalej do tego klasztoru, mam jeszcze jakieś 1,5 kilometra. W Indiach wiadomo, że popularne jest szycie ciuchów, ale też takie lokalne i właśnie tutaj kolega ma biznes, sam prowadzi coś takiego, zobaczcie, już ma poszyte różne rzeczy. No i tutaj też jakąś bluzkę szyje albo coś poprawia, bo widać, że ten materiał jakiś taki stary, tak mi się wydaje, może komuś poprawia coś. Pomęczę dzisiaj was trochę tymi pociągami. Szedłem tutaj do domu komuś. Jadą. Zobaczcie na ten mały most, który tutaj jest zrobiony dla tej kolejki. No świetnie. A, tutaj jest od razu stacja benzynowa i widzicie, nie wjeżdżają na tory, nie stają. Zobaczcie, jakie ładne rzeźbienia robią. Wydaje mi się, że to ręcznie. Tutaj mają oczywiście jakiś sprzęt do przycinania, szlifowania, ale tutaj to pewnie ręcznie jakieś dłuto, czy jak to się nazywa. I leci, zaraz zobaczymy. Zobaczcie, ile tutaj wiór. To, no mówię, przytnie, gdzieś tam przyszlifuje, ale resztę to musi robić jakimś dłutem pewnie, ale nie widzę tutaj żadnego. Tak bym przynajmniej obstawiał, bo coś takiego zrobić, to musiałbym mieć jakieś specjalistyczne maszyny, żeby coś takiego wyrzeźbić, a akurat tego nie ma. Zresztą na moje oko widać, że to jest ręczna robota. Widać, jak to jest takie pociągnięcia, że niedokładne nawet do końca, ale to właśnie w tym jest piękność. Ja tu się produkuję, zastanawiam, a tutaj po prostu obok jest odpowiedź. Pan to robi wszystko ręcznie, patrzcie. Te dłuta muszą być ostre, jak on w tym drewnie, patrzcie, jak w masło prawie, że. Po drodze jest jeszcze jakiś inny klasztor, też buddyjski, ale nie do tego szedłem, nawet nie wiedziałem, że ten jest po drodze, więc też idę zobaczyć, tam widzę, że coś na dole się dzieje. I w takim stylu to jest zbudowane, no trochę to przypomina te budowle w Nepalu, nawet bardzo. Trochę z drewna, patrzcie, widzicie, te wszystkie konstrukcje tutaj stare to są drewniane. Widzę, że na górze jakiś remoncik, rusztowanie z bambusa jest skręcone, nawet nie zbite, po prostu jakimś sznurkiem skręcone. Tu słyszałem jakieś dzwonki, ludzie wchodzą do środka, więc może coś tu się... O, słyszycie? Może coś tam się odprawia, albo po prostu ludzie dzwonią, wychodząc albo wchodząc. Buty trzeba ściągać, widzę. No dobra, ja zaraz tam będę w środku. Jak wchodzicie, to dzwonicie. A w środku piękny Budda. Zobaczcie, w takich pomarańczowych kolorach. W ogóle tutaj jest mega kolorowo. Na ścianach też rysunki z jednej i z drugiej strony. Na szczęście jeszcze możecie obrócić sobie coś takiego. Tutaj jest ten klasztor z Buddą w środku, a dookoła to w ogóle wygląda fajnie, bo tu jest jakieś takie budynki są zrobione. Oni może tutaj mieszkają, ci mnisi, ale to jest taki ryneczek zrobiony jeszcze. Jakbyście byli w jakimś takim hiszpańskim małym miasteczku. No i też to jest jakiś sklepik, wiadomo, że oni też muszą jakoś tutaj zarobić na to utrzymanie. I turyści mogą sobie kupić herbatę, jakieś przekąski, picie, jedzenie nawet. Tutaj też jakieś ciuchy sprzedają. Wiecie, o co chodzi, no kasa musi być na takie rzeczy, więc jakoś sobie z tym radzą. Oczywiście tam w środku też można zostawiać pieniądze, nawet obok tego klasztoru. Patrzcie, jest bankomat SBI. Pamiętajcie, jak macie Revoluta, nie wiem z innymi kartami, że wybieracie bez żadnej prowizji w Indiach pieniądze z tej firmy, z tego banku, z tych bankomatów. A ja idę dalej, trochę się zsapałem. Widzę, że są miejsca też tutaj przy drodze, przy torach, że można coś zjeść. Jakieś momosy panie tutaj widzę robią. No, kawa. Jeszcze nie jestem głodny, jak będę wracał może z tego klasztoru. Jeszcze nie wiem, jaką drogą będę wracał, więc coś tutaj sobie na pewno skubnę. Jak nie tu, to w jakiejś restauracyjce, bo mam jeszcze kawałek, no niedaleko. Z tej strony jest ładnie, a widzę, że z tej strony chmury ciemne mi się zbierają. Tutaj przy samej ulicy też jakieś miejsce buddystyczne, religijne. Patrzcie, jest nawet, trzeba uważać cały czas, w 1905 roku to zbudowali. No fajne te rzeźby. Fajnie to wygląda. Tutaj na środku też coś jest. Tylko nie wiem, co to jest. Aha, wygląda na to, jakby tutaj ogień palili. Ale nie wiem, no może przychodzą tutaj też się modlą. Wygląda na to, że jestem przy głównej bramie wejściowej do tego klasztoru. Tu jakiś jeszcze most muszę przejść. Haj! Dziewczynka pozdrawia. Jakiś most, bo pewnie jakaś rzeka tu płynie, albo dolina jakaś. Ale gdzie ten klasztor? Aha, to jest chyba ten klasztor. Ktoś tutaj też na ochronie jest, zaraz będę wiedział, tak mi się wydaje. Jestem w dobrym miejscu, ale jeszcze zobaczcie, jak wyglądają te budynki. Bardzo surowe, sama cegła
Nic więcej. O, tutaj stary, ten tutaj jakąś elewację ma. Ale też widzicie, jakie to mało zadbane jest. Ten jakiś nowszy jest budynek. Tam widzę z przodu jeszcze jakiś drewniany. I tutaj co? Tutaj jakiś się buduje. Żeby wejść do tego klasztoru, trzeba iść trochę wyżej. Może on na samym szczycie będzie zrobiony. Nie pamiętam, jak to się nazywa, ale jak szliśmy w Nepalu, to było sporo takich, że jak się wchodziło na Annapurnę, to można było to kręcić. O, ciężkie, wielkie. Można było kręcić dookoła właśnie dla szczęścia, dla bezpiecznego powrotu z gór. Tu jeszcze jedno można. O, taka tybetańska tradycja. Jestem już na górze. O, to wygląda, jakby tutaj ci mnisi mieszkali, bo widzę pranie porobione tych ich ciuchów. Tak wygląda ten klasztor. No, czytałem właśnie, że w 2015 go wyremontowali. Tu jest też szkoła. Tylko jeszcze nie wiem, jaka szkoła, czy oni tutaj szkolą tych mnichów, czy jak, ale wygląda tak trochę nowocześnie. Spodziewałem się, że on będzie wyglądał właśnie tak bardziej tybetańsko, a teraz wygląda tak bardziej indyjsko. Ładne są malunki na tych ścianach. W środku pewnie też będzie pięknie. Nawet sufity to też jest modne. Tylko mówię, no ta konstrukcja to bardziej przypomina już taką współczesną. Muszę buty pewnie ściągnąć i czapkę. Tak wygląda w środku. Patrzcie, tutaj są pewnie miejsca. Przychodzą ci mnisi, siadają i pewnie tutaj obradują albo modlą się. To pewnie zakładają sobie na plecy. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo to tak wygląda. Jak w jakimś klasztorze z... jak był ten film? Powiedzcie mi, pomóżcie. Oj, zapomniałem. W Londynie kręcony, czy tam gdzieś w Oksfordzie. Dobra, nieważne. Patrzcie. Harry Potter, o właśnie, coś takiego mi przypomina. Patrzcie, jaki Budda wielki. Tutaj też coś drugiego. No bardzo ładnym stylu to jest zrobione. O, to mi się właśnie przypomina z Nepalem, z Tybetem mi się kojarzą takie rzeczy. A z drugiej strony Dalej Lama chyba tutaj siedzi. Tak mi się wydaje po zdjęciu. Tak wygląda. Na środku jest, o dobra, nazwijmy to ołtarz. Nie wiem, jak to się nazywa w tej religii, ale ołtarz. I tutaj też jest to nakrycie. Pewnie tutaj siada najwyższy rangą. Ale miałem szczęście, mnich zamyka klasztor. No nie wiem, czy to którejś godziny tylko otwarty, ale mi się udało, bo dosłownie wyszedłem. Taki widok z tego klasztoru, z tego placu, na dachy. Ludzie tutaj mieszkają dookoła. Spokojnie życie tu płynie. Tam oczywiście te koreczki, ale tutaj o, nic się nie dzieje. Ten klasztor to dla mnie taka trochę nowość, bo jeszcze takich tybetańskich, tak mi się wydaje przynajmniej, że nie widziałem. W Nepalu nie przypominam sobie, żebym chodził do takich klasztorów. Aczkolwiek liczyłem, że to będzie takim starym stylu. To już ten pierwszy wyglądał bardziej na taki starszy, właśnie drewniany. Może dlatego, że ten jest po remoncie w 2015 roku, a go zbudowano w 1901 czy 3. Także ma już ponad 100 lat, tylko no mówię, przez to pewnie, że go wyremontowali, to wygląda jak wygląda. No ale i tak warto przyjść zobaczyć, jeżeli ktoś nie miał styczności z taką kulturą, a będziecie tutaj, no to polecam tutaj przyjść zobaczyć, jak to wygląda. A teraz idę coś zjeść, póki jestem teraz w mieście i nie wrócę tą samą trasą, tylko tam pójdę drugą stroną, górą gdzieś tam. Wiem, że tu jest baza wojskowa niedaleko, więc też trzeba uważać, jaką drogą się idzie, bo jak się wejdzie tam na teren bazy, no to później trzeba wracać i właśnie kolega był tam i walił się na tą bazę, to musieli go cofnąć, musiał się cofać, robić kółeczko, także muszę patrzeć tam na mapę bardziej. Te budynki już wam pokazywałem, ale nie o budynkach teraz. Zobaczcie, jak sobie ludzie tutaj radzą. Pranie porobili, porozwieszali. Ładnie słońce świeci tutaj z tej strony teraz. No to te pranie im na pewno wyschnie. Co tam, piesku? Ale zobaczcie, jaki tutaj rynsztok. Jaki tutaj syf. Przecież to się samo tutaj nie znalazło, więc pewnie oni gdzieś stąd wywalają. Tam też ta rzeczka gdzieś spływa. No pewnie jak to jest tutaj dużo deszczu, to wszystko płynie. No co się tam stało, piesku? Mapa mi pokazuje, że tą inną trasą mam powrót do tej swojej miejscowości równo 5 km. Pokazuje mi, że będę szedł godzinę 20 minut niecałe. Ale wiecie, u mnie to jest zawsze. Tu się zatrzymam, tam nagram, tu zdjęcie zrobię, tam sobie pogadam. Także myślę, że tak koło 3 godzin i wrócę. No, chcę zdążyć przed zachodem słońca. Te budynki wyglądają jak trochę taki zapomniany świat. Patrzcie, tutaj tak samo, a tu wszędzie ludzie mieszkają. Pani tutaj przy drodze ma sklep mięsny, kurczaki, patrzcie, i też ryby. O, pani tam akurat oprawia kurczaka. To jest też ciekawe, zobaczcie, jak wyglądają te sklepiki. Ten czas wygląda, jakby się tutaj zatrzymał 100 lat temu. Takie drewniane rzeczy, patrzcie. To na pewno ma sporo lat. O, ktoś tutaj nawet sobie śpi albo relaksuje się, nie ma nikogo. Patrzcie, to kiedyś na filmach, jak się ogląda, to takie półki były poukładane na tych drewnianych. W sumie to ja zapomniałem, że ja też tutaj przyszedłem zobaczyć tą stację. No bo właśnie na tą stację przyjeżdża ten pociąg parowy i on robi tylko tą trasę, co ja przeszedłem na pieszo. Macie tutaj nazwę, tak się nazywa. I też takim trochę, no można powiedzieć starym brytyjskim, ale ten styl mi się bardziej kojarzy z radzieckim.
Na przykład w Białogardzie stacja podobnie wygląda. Jak to z Białogardu jest, to będzie wiedział, o czym mówię. W Świdwinie też trochę tak wygląda. Także, no ale to widać, że to są stare klimaty, nie? Patrzcie. Tutaj nawet jest tablica, zaraz wam pokażę. Ta stacja jest wyżej, bo tam, gdzie ja mieszkam, Darjeeling jest na 2100, a ta jest na 2258 metrów nad poziomem morza. No i dla przypomnienia jeszcze macie, kiedy to powstało. W 1881 Brytyjczycy zbudowali tą kolej. Fajnie to wszystko tak wygląda klimatycznie. Tutaj są jakieś stare wagony. Kolega coś tam idzie zabrać, pewnie jakiś składzik. A, no właśnie, bo oni tu jakiś remoncik robią. No to patrzcie, są jakieś farby. Tutaj tak samo. Coś tu pewnie towary sobie wozili Brytyjczycy takimi wagonami. A to ciekawostka, też z daleka widzę ten napis i też o tym nie wiedziałem, po prostu wiedziałem, że wysoko. Ale że to jest najwyżej położona stacja w Indiach, no to tego nie wiedziałem akurat, tej ciekawostki. No patrzcie, jak to fajnie wygląda, ten budyneczek czerwony, drewniany. U mnie w Rakosowie jest kościół właśnie tak zrobiony, że ma takie belki drewniane przez całą wysokość. Już wam wcześniej powiedziałem, że te na węgiel dojeżdżają tylko do Guam, do tej miejscowości, a te na ropę jeżdżą bardzo nisko. No bo stąd z 2000 ponad 200 metrów muszą zjechać aż na 100 metrów i to zajmuje im około 8 godzin. A ten pociąg dojeżdża do tej miejscowości, z której ja startowałem jeepem, żeby tutaj przyjechać. A stąd ten pociąg musi przejechać 75 km do Siliguri. No kurde, no jeszcze się tu wywrócę dzisiaj. Powiem wam, że klimatycznie wygląda teraz ten odcinek. Tam wcześniej były takie budynki, no wiecie, a tutaj wygląda gdzieś jak w górach europejskich teraz. Tutaj są dwie restauracje. Ta jest pełna, a ta jest pusta. Sprawdziłem na Google, ta ma 4 opinie, tamta ma 4,4. Tam pełno było, nie ma gdzie usiąść. A tutaj? Tutaj jest gdzie usiąść i ludzie nie jedzą, zaraz zobaczę menu. Tutaj od razu widać różnicę, że lepiej smakuje i lepiej karmią, bo jest pełno. Tutaj ja już mam kolegów, siadam sobie, to jest moje miejsce. Tak wygląda moje danie, ryż, są jakieś warzywa, jest dal, ziemniaki. Ziemniaki i wołowina ze świętej krowy dzisiaj. To było jedne z lepszych talii, jakie jadłem i nie spodziewałem się, że w tym miejscu będą też sprzedawać talii z wołowiną, bo mało miejscach można kupić talii z wołowiną. Zapłaciłem 170 rupii, czyli 7,50, no ale najadłem się pod korek. No to teraz mogę iść. Idę teraz inną trasą, tak jak wam wspomniałem, pokazuje mi, że będę godzinę 40 szedł. Wbiłem sobie teraz na miejscowość moją, ten mój hostel na Maps.me, bo na Maps.me od razu omija tą bazę wojskową, więc nie będę musiał tam kombinować. Ona mi od razu pokazuje, że mam iść tą inną drogą. Doszedłem a jaki ładny biały samochód. Doszedłem do skrzyżowania. O, patrzcie, policjanci tutaj wszędzie sterują tym ruchem. Muszę iść taką uliczką teraz, coś tutaj wycofuję. Muszę iść taką uliczką, no mam nadzieję, że przez takie małe wioseczki teraz pójdę. O, a tak chłopaki sobie odpoczywają, siądę sobie chwilę z nimi. Takie restauracje lubię, patrzcie. Wchodzicie, siadacie przy stoliku, małe stoliczki. A, panie, ja najedzony, full jestem. Tak tylko chciałem zobaczyć, jak to wygląda. O, właśnie o to mi chodziło. Tam były pociągi, ulica, ruch. A tutaj można zobaczyć lokalne życie teraz. Pani mówi youtuber. Tak się właśnie pierze ciuchy tutaj w górach. Może ja swoje przyniosę, zapytam, ile to by kosztowało, bo mam już kilka bluzek do wyprania. Zresztą tą, co mam na sobie, to też już nieźle wali. To też jest ciekawe. Ja dość sporo podróżuję, ale to kraje nadal mnie zaskakują. Patrzcie, pani pierze. Tutaj sklep mięsny. Zaraz zajrzymy do niego. Patrzcie, na półkach leży to mięso. Tutaj waga, tam skrzyneczka pewnie z pieniędzmi. Tutaj, tutaj się tnie, ciacha to całe mięcho. Oni tutaj mieszkają, patrzcie. Słychać tam dzieciaki, jakieś pewnie pokoje. No blaszaki pozbijane, tutaj jest jakiś jeden budynek, a jak się rodzina powiększa, no to wiadomo, że trzeba coś tutaj dostawiać. No albo to kilka rodzin tu mieszka. Oj, patrzcie, jakie tereny. O, ale dobrze, że idę tą trasą. No podoba mi się. Zresztą patrzcie, tam dalej widać małe wioseczki. Ciekawe, ja będę szedł gdzieś tam, może właśnie tam, tak, gdzieś tam. Zobaczcie, jakie małe drewniane domki. To wygląda jak z westernów, z amerykańskich filmów, jak się oglądało gdzieś tam, pamiętacie? To też jest ciekawe, zobaczcie, tutaj jest droga, po lewej stronie są domy, a tutaj mają kawałek ziemi i już porobione takie proste, jak są tarasy ryżowe, no to też małe takie schody, półki, no i już tutaj coś sadzą, coś rośnie. Tutaj podparte, może jakaś fasola. Czy to jakiś zakład tutaj, co robią deski, produkują, czy po prostu ktoś sobie dom stawia? Nie, wygląda, że oni po prostu tutaj stolarką się zajmują, że jak ktoś coś chce, zamawia, to pewnie chłopaki zrobią. O, tutaj akurat widzę, że z tyłu łóżko robią. Chłopaki bardzo mili, zaprosili mnie tutaj do środka, żeby pokazać, jak to wygląda. No i co? Łóżko będzie zaraz, patrzcie, wszystko z drewna.
Podpytałem chłopaków, ile za takie łóżko, które tam całe z drewna robią, no to wyszło ponad 800 zł, 20 000 rupii. Słońce bardzo ładnie pada na tą dolinę, to wygląda jakby teren był wypalony, a to tylko cień, to ciemne. Zobaczcie, jakie drzewa z tej strony wysokie rosną. Pokazywałem wam je z tamtej strony też, z daleka było je widać, no ale tutaj już na wyciągnięcie ręki. No i jestem właśnie na tym skrzyżowaniu, gdzie mapa prowadzi krótszą drogą, tą drogą. Nie wiem dlaczego prowadzi, ale tam to jest wojskowa droga, nawet tutaj podpytałem dla pewności chłopaków, mówi, tam nie przejdziesz, idź tą drogą, więc jak będziecie sobie tutaj chodzili, pamiętajcie, że mapa was poprowadzi tam. Nawet Maps.me teraz sprawdziłem, myślałem, że ona już automatycznie to pominie, no i też poprowadziła mnie tą najkrótszą. Jak sobie pani tutaj radzi? Nie ma gazu, więc trzeba rozpalić ognisko, żeby zagrzać wodę. Węgiel drzewny. Zaraz będzie herbata. Od dłuższego czasu słyszę, że tam grzmi cały czas, więc... No ale gdzieś to tak kręci się z boku trochę, widzę niebieskie niebo, widzę szare chmury, więc mam nadzieję, że to będzie przechodziło bokiem i mnie nie złapie. Choć jak już powiedziałem, mam płaszcz przygotowany w razie czego. Nie to, że się boję deszczu, tylko minusem jest to, że jak ja zmoknę tutaj i zmokną mi buty, no to w tym klimacie ja nie wysuszę butów dość szybko, a jutro zamierzam stąd wyjechać, a jechać w zimnych butach, no to wiecie jak to jest, zaraz jakieś choroby się czepią, więc mam nadzieję po prostu, że zdążę. Wygląda na to, że w tych domach nie ma jakiejś bieżącej wody. Tak się przynajmniej wydaje, albo jest, a po prostu łatwiej umyć te garki tutaj na zewnątrz. Aha, tej wody może nie być, bo zobaczcie, ta woda jest tutaj w zbiorniku, chyba że tam mają po prostu jakąś wodę do mycia czy coś takiego, a tutaj gdzieś ta woda jest podoprowadzana tymi niebieskimi rurkami. No podejrzewam, że to woda, więc tam gdzieś może w kranie czy do umycia się jest, bo tu do każdego domu jest poprowadzona ta woda. Widzicie? Tam są niebieskie rurki, tutaj są niebieskie rurki. No jakoś sobie radzą. Też widziałem, że tutaj po mieście i ogólnie po tym terenie jeździ takich dużo beczkowozów z wodą. One nie są takie duże, jak wam się wydaje, tak jak myślicie sobie o paliwo, że wożą. One są takie mniejsze. No i śmigają po tych ulicach. Nie wiem, gdzie oni dowożą tą wodę, to czy pompują po prostu tym zbiornikom. Ktoś przyjeżdża, nie wiem, płacicie, przyjeżdża i wam nalewa tej wody. No nie mam pojęcia, jak to funkcjonuje. Czy może zjeżdżają gdzieś do niższych wiosek, gdzie w ogóle wody nie ma i nie wiem, ludzie przychodzą, napełniają sobie. No to już wiemy, jak to jest rozwiązane. Tutaj są grube rury. Właśnie widziałem, wystawała taka jedna gruba gdzieś z chodnika, dosłownie 2 metry i znowu uciekała w chodnik. No i tutaj mają taką rozdzielnię pewnie co kawałek na kilka domów. Jest tutaj raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 podłączeń, więc pewnie woda idzie tutaj tymi kablami do 11 domów. To jest ciekawe rozwiązanie. Idę, mówię, kurczę, samochód stoi, motor, na czym on tu się trzyma? A on po prostu na dach wjeżdża domu, który jest tutaj zbudowany, na dole jest mieszkanie. U nas zazwyczaj są garaże w piwnicy, a tutaj garaż na dachu. Tutaj idą grubsze rury, no widzicie, gdzieś to kiedyś porobili, no i teraz wystarczy jakieś tam mniejsze połączenia robić, jak powstają jakieś nowe domy. No zresztą tak jak wszędzie. Tutaj widzicie, jak powstają te domy z garażami na dachu, no bo jest spad, widzicie? No to można jakiś dom zrobić, schody, no a później będzie parking na dachu, bo to jest na poziomie drogi. Takimi samochodami też wożą wodę, zaraz zobaczycie, pewnie ma 2 baniaki, no. No i pewnie to ludziom tą wodę wozi, jak ktoś sobie zamawia, no to pewnie im jakoś tą przepompowują tą wodę, no i mogą później używać kilka dni na mycie tych garów i no takie potrzeby. Za wiele groszku pan tam nie ma, no ale zobaczcie, chociaż trochę. No i będzie na świeżo do jedzenia. Teraz przykrywa jakimiś rzeczami, żeby może mu tutaj coś nie podjadało. Tutaj kilka główek kapusty albo kalafior. Zobaczcie, 2 małe rządki buraczków. Trochę deszczem tutaj postraszyło, ale nie pada. Patrzcie, te chorągiewski takie w stylu nepalsko-tybetańskim. Czego mi tam trąbisz, kolego? Co ja mam tu skakać, biegać? Patrzcie, mały sklepik tutaj. Za wiele nie ma miejsca, ale takie potrzebne rzeczy, jakieś słodycze, zupka, cukieraski. I patrzcie, tutaj jaka świątynia tybetańska, nepalska, piękna, ładne kolory, właśnie trochę takim starszym stylu niż tą, co odwiedziłem, tą, co widziałem, no ale wygląda na zamkniętą. A tutaj jest, żeby buty zostawić napisane. Czy ja tu mogę wejść? No, zobaczę. Słyszę, tam odprawiają coś. Dobra, idę zobaczyć. Tak wygląda ta świątynia, dość ciemno, ale też w podobnym stylu, widzicie? Wszystko za szkłem. Tutaj nie Budda, a Budda jest tam po lewej stronie, a tutaj jakieś inne bóstwo, tu pewnie też. Tu chyba są 4, z tego co kojarzę, chyba w tym tybetańskim jest chyba jakieś 4 bogów, coś takiego, ale nie wiem, czy dobrze kojarzę. Patrzcie, wszystko bardzo ładnie zrobione. Sufit tak samo. Piękne kolory. Ale słyszę, że muzyka gra jakaś na górze. Idę zobaczyć po schodach, co oni tam robią. Ale trafiłem na jakieś obrządki.
Trochę deszczem postraszyło. Bardzo delikatnie widać, nie wiem czy zauważycie, tutaj jest tęcza. Widać ją? No ciekawe. Tak dość słabo. Jakieś kolory lekkie się przebijają. Tam, gdzie ja byłem przy tym klasztorze, dosłownie popadało chwilę. A tutaj, zobaczcie, jestem, no nie wiem, z 300 metrów dalej, no i tutaj już zalane ulice. Tutaj dość mocniej popadało. Od tej drugiej strony, bo wcześniej, co wam mówiłem, szedłem od strony tam tych torów, od drugiej strony tutaj jest cisza, spokój. Słychać cały czas jakieś ptaszki, jak śpiewają. Cały czas idę z tym widokiem na tą drugą górę, bo tutaj jest na dole, no teraz tak za mocno nie widać, dolina. Czasami przejeżdża jakiś samochód, ale ogólnie to taka, no może nie dżungla, ale las i piękne widoki. Tutaj widać, że to jakieś stare miejsce albo stara świątynia była, tylko za kratami tutaj jest, patrzcie. Widzicie, te stare? Tu jest jakiś nowy Budda, ale to wygląda na takie bardzo stare. Powiedziałbym, że nawet około 100 lat, tak na moje oko, też nieźle zarośnięte, też nic nie porozwalane. Niektóre popękane, poprzesuwane. Trochę to wygląda jak te budowle w Angkor Wat. Patrzcie. Widzicie? Na bardzo stare wyglądają. Zaraz idę tam, ale tam jest wejście, ale chyba zamknięte. No tak, kłódka założona, nie da się tutaj wejść. Tak to wygląda. O, podniosę telefon. Z tej strony tutaj tak to wygląda. Jak szedłem, tak sobie myślałem, a może to są właśnie pomniki? No i okazało się, że to jest jednak cmentarz. Tutaj chowają tych mnichów, co tam, tak mi się wydaje, są w tych świątyniach. Zresztą tutaj kawałek dalej też zaraz wam pokażę jakiś widok. Jest, nie wiem, czy też tutaj się da wejść. O, jaki malutki papi idzie. Gdzie ty się tam, chłopie, zgubiłeś? Uciekaj, bo cię tu zaraz przejadą. Tutaj jest taka wnęka. O, stąd będzie może widać bardziej. No też nie za bardzo, ale jest jakieś takie święte miejsce. Też, nie wiem, jakieś ceremonie mogą być tutaj odprawiane. A ten cwaniaczek gdzieś tutaj się schował. Gdzie ty tam jesteś? Gdzieś tam wlazł gdzieś, nie widzę go już. Tutaj nie ma. On już tutaj, już drugą rurą. Znowu uciekł, cały czas pewnie tutaj sobie idzie. Pewnie zaraz wyjdzie. O, tutaj było go widać. No i pewnie go tutaj zaraz złapie, bo dość szybko idzie. Papi. A, tutaj mu ktoś jedzenie dał. Patrzcie, on może tutaj żyje. Widzicie? Mięso ma. Tu jest droga, którą idę. Za wiele się tutaj nie dzieje. Tu jest ten piękny widok, który mi towarzyszy cały czas. No i macie teraz 3 sekundy. Co tutaj jest w tej budzie? No, zgadujcie. Są 2 pieski. 3, 2, 1. No i kto zgadł, że salon fryzjerski? Zobaczcie, piękne kobietki się tutaj szykują na bóstwo. Podpytałem panią, pani powiedziała, że 65 zł za malowanie. Robi się pani na blond tutaj, ta młodsza. Ale powiem wam, że przemili ludzie. Ja ich nagrywam, kończę nagrywanie, oni mi dziękują. Oni dziękują, że ja pokazuję ich kulturę, że oni są wdzięczni, że ktoś tutaj przyjeżdża. No i to czuć, to czuć. Już nawet omówiliśmy kiedyś o tym, jeżeli chodzi o Kambodżę i Tajlandię, że w Kambodży też bardziej to czuć, tą taką wdzięczność, że ktoś tutaj przyjeżdża, pokazuje ich kulturę, jak oni tutaj funkcjonują. No a tutaj jeszcze bardziej. Nie mówię o tych Indiach tam takich normalnych, ale tutaj w górach to jak najbardziej odczuwalne jest nawet codziennie. Kawałek miejsca we ścianie, w górze, tutaj już jest miejsce, żeby zrobić taki ołtarzyk. Są jakieś obrazki, jest Budda. Tutaj tak samo coś wymurowane, patrzcie. To też ciekawe, zobaczcie tutaj taki, no podejrzewam, że to było dość duże drzewo. Może to takie iglasty, co tutaj rosną, takie wysokie. No bo pień i korzenie, no świadczą o tym, że to drzewo było naprawdę wysokie. I patrzcie, przyczepiony Budda i też jakieś święte miejsce z tego zrobione. Zobaczcie, jak tutaj pięknie wyglądają te budynki. No już wam to mówiłem kilka razy, jak w Rio de Janeiro na fawelach. W dół lecą. Już jestem niedaleko, kolego, no ten też trąbi. Jestem na pajedzie i trąbi. Jestem niedaleko, no i właśnie, już dochodzę do miasta. Zresztą widać budynek przy budynku. Sporo tych hosteli już nawet widzę, że tutaj jakieś... Tutaj homestay, tutaj hostel, o, tutaj następny hotel jakiś. Tutaj nawet przy samej ulicy jest coś takiego zrobione, zobaczcie. Ludzie podchodzą i kręcą tym. Mocne kółka, więc ja też zakręcę. O, jeszcze słychać dzwonki. Tutaj też, o. Czego trąbisz tam, kolego? No przecież ja tutaj muszę swoje rzeczy zrobić. Nie przeskoczę tego. Proszę, proszę bardzo, proszę. Widzę, że tutaj mają taki składzik, gdzie zwożą, pewnie samochodem tutaj nawet dojeżdżają, z tymi butlami z gazem. I patrzcie, teraz szerpowie noszą z tego miejsca. Czy on weźmie 2 butle? No to wygląda, że będzie niósł 2 butle. Nie, na razie jedną. Aha, wygląda na to, że drugą mu ktoś założy. Na to wychodzi, no patrzcie. O. No i już w te małe uliczki tutaj do restauracji czy do hoteli, no to trzeba w taki sposób wnosić. Tą drogę, co wam pokazywałem z tymi butlami, to jest tam,
No i tutaj już nie można, tutaj nawet nie można jeździć skuterami. Widziałem nawet, jak ludzie prowadzą w tych miejscach skutery, bo pewnie nie można jechać. I już do jakiejś restauracji butla przyniesiona, widać, że jeszcze cała. O proszę, tam kuchnia, momosy będą robione, mam ochotę na momosy z wołowiną, ale na razie jestem najedzony. O tym wam mówiłem, że nie można jechać, można tylko prowadzić motor albo skuter. Doszedłem już na główny plac swojej miejscowości, ale słońce świeci, schowam się kawałek. Zrobiłem ponad 15 km dzisiaj, nie najdłuższy, ale też nie najkrótszy trekking. Jak na mnie ostatnio 15 km, no to dość spory wyczyn. A jak ktoś liczy na kroki, no to prawie 20 000 kroków zrobiłem, więc niektórzy robią 10 000 dziennie, mają taki challenge, więc ja zrobiłem to w jeden dzień. Chwila przerwy na ławce, jeszcze trochę promieni słońca złapię. Dzisiaj też chciałem sprawdzić, ile wytrzyma ten mikrofon, no i zbliżam się do 8 godzin bez ładowania i daję radę cały czas. Także myślę, że takie całodniowe wyjścia, to nawet nie trzeba zabierać tego pudełka do ładowania, ale myślę, że jak na dłużej, no to warto wziąć już te pudełko, bo nie wiadomo nawet kiedy się rozładuje. Czasami może być tak, że jak on się rozładuje, to nawet nie zobaczę, że on jest rozładowany, bo gdzieś tam lampki nie zobaczę, jak będę nagrywał, bo jak jest mikrofon połączony i to działa, no to wtedy głos nie idzie. Idę teraz odpocząć chwilę do hostelu i tak sprawdziłem jeszcze przez te 8 godzin prawie, ile zrobiłem jakichś shotów różnego rodzaju dzisiaj. No to zrobiłem ich 290 z shotami na shorty, z shotami z jakimiś zdjęciami, także no dobry wynik. I przy okazji wykorzystałem też prawie całą baterię, bo zostało mi 7%, więc na te 8 godzin to wystarczająco, ale jakbym poszedł gdzieś dalej dłużej, no to na jeden dzień używania bateria w iPhone'ie nie wystarczy. Dobra, już nie będę go tu upominał, a to policja. Oni mogą. Dotarłem pod swój hostel. Tak się nazywa, jak będziecie w mieście, to możecie tutaj przyjść. Łóżko kosztuje 550, czyli wychodzi jakieś, dajcie mi pomyśleć, bo teraz się nie mogę skoncentrować. Dobra, napiszę wam, ale to wychodzi jakieś 25 zł. No, około 25 zł, tak. Wyszedłem na kolację, ale po drodze, patrzcie, już wam pokazuję. Takie spodnie nepalskie mi się spodobały, patrzcie. Biorę. 400 pan chciał, stargowałem jeszcze do 350, więc wyszło 15 zł za te spodnie. Jestem pod bankomatem, stoję już w kolejce, już miałem pieniądze wybierać, następny miałem być. Patrzę, wziąłem nie tą kartę, co trzeba, nie wziąłem Revoluta, a muszę zapłacić za hostel, a nie mam tyle pieniędzy, żeby zapłacić, więc muszę się wrócić po Revoluta kartę i wrócić z powrotem tutaj do bankomatu. Trochę się zgrzałem, bo ten bankomat był no, dość nisko w tej wiosce, a mój hostel jest u góry, więc trochę sobie odpocząłem, ale za to mój wynik końcowy dzisiejszych kilometrów podbiję. Może dojdę do 20 km. Jak to słyszycie, to znaczy, że kasa idzie. Wybrałem już kasę z bankomatu i sprawdziłem banknoty, bo wyglądały na takie nówki jeszcze twarde i patrzyłem po numerach, to wszystkie są po kolei, więc tutaj albo wymieniają też tą walutę, bo jak będziecie w Indiach, to zobaczycie, że niektóre banknoty są dwa rodzaje. Są stare i są nowe, więc może oni po prostu wymieniają je powoli. Zamówiłem już sobie jedzenie na wynos, pan powiedział, że 2 minuty i będzie gotowe. Mam już jedną porcję jedzenia, ale to jest taka mała porcja, więc zamawiam sobie jeszcze momosy. No jak tu jestem, to muszę tych momosów się najeść, żeby później, no w sumie trochę tęsknić za tymi momosami, bo naprawdę robią pyszne, a jeszcze kolega takie zareklamował, że ma najsoczystsze momosy w mieście. Ja już jestem pod swoim hostelem, tam jest mój hostel, tutaj widzicie te światło. Wielkie dzięki za dzisiaj, wielkie dzięki za tą wyprawę. Pięknie było. Chcę wam powiedzieć tylko, że jak myślicie o Indiach, to nie myślicie w takiej skali Indii, jakie macie w głowie, tylko przyjedźcie tutaj, zmienicie zdanie. I te wszystkie małe szlaki, które dzisiaj ja sobie tam robiłem, no to śmiało możecie przyjechać z dziećmi i zwiedzać te Indie z dziećmi i sobie chodzić po tych szlakach z dziećmi. Tutaj jest co robić, jest co oglądać. Też te górki są przyjemne takie. Też nie jest aż tak zimno, jeżeli przejdziecie w tym terminie takim właśnie kwiecień, maj, czerwiec, lipiec. Takie lato u nas po prostu. Także jeszcze raz wielkie dzięki. Zostawcie łapkę dla algorytmów. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!